Witajcie telewidzowie! Kolejnego dnia, tym razem z Peru, ale zaczynamy w Brazylii. Jesteśmy w Tabatinga, w takiej niewielkiej miejscowości w środku Amazonii. I dzisiaj jest bardzo ważny dzień dla mnie. I słuchajcie, opuszczamy Brazylię za kilka godzin, płyniemy do Peru. Peru, zostajemy troszeczkę dłużej, ale nie zostajemy w tym miejscu. Płyniemy do Santa Rosa, to jest taka wyspa na Amazonce. Tam jedziemy po pieczątki peruwiańskie i później z wyspy Santa Rosa płyniemy przez jakieś 3 dni do Iquitos. A ja uwielbiam takie klimaty, uwielbiam takie tereny, uwielbiam tą Amazonkę, bo tutaj się sporo dzieje, także ja jeszcze idę, szybkie zakupy zrobię w Brazylii, bo Brazylii jest tutaj najtaniej, jeżeli chodzi o te 3 kraje i będziemy się zbierać. Jakie stare Mercedesy jeszcze jeżdżą po brazylijskiej stronie, zaraz zobaczymy od tyłu, co tutaj chłopaki robią, coś zbierają. A, wygląda na to, że śmieci układają, no tak, bo jeden widzę tam chodzi, zaraz zobaczycie, o. I śmieci czymś takim zbierają z tej wioski. W tym hotelu spaliśmy jakieś 1,5 roku temu, bo 1,5 roku temu też byliśmy w Amazonce, też płynęliśmy Amazonką, a tutaj sprzedają bardzo pyszne frytki. Wybieram jeszcze pieniądze w bankomacie w Brazylii, bo tutaj jest bez prowizji. I idę teraz do kantorów, do Kolumbii, mam już jakieś 200 metrów do granicy i tam wymienię brazylijską walutę na sole peruwiańskie, bo teraz już nie będziemy potrzebowali kolumbijskich peso, tylko już Peru. Tutaj już widzicie granicę Brazylii z Kolumbią i na granicy jest sporo. Jak tutaj pójdziecie w tą stronę od razu prosto jest sporo barów i nie dziwię się, że tutaj dużo Kolumbijczyków przyjeżdża, bo coś takiego, patrzcie, duże piwo, litrowe, 10 reali to kosztuje, czyli 6,70 litrowe piwo w barze. Jest bardzo tanio, jeżeli chodzi o coś takiego. Ogólnie produkty też są tutaj tańsze niż w Kolumbii, dlatego też tutaj dużo Kolumbijczyków przychodzi na tą stronę. Ale od rana widać, że chłopaki zmęczeni. Tutaj się dzieje wieczorami. Powiem wam, że dużo ludzi siedzi w tych barach. Tutaj jest przejście graniczne, można powiedzieć, że można sobie górą przejść na drogą. Tam jest portugalska jakaś policja, a ja już jestem, zaraz wam pokażę, na granicy. Dosłownie w tym miejscu przebiega granica, a to też ciekawe, na przykład po stronie brazylijskiej jeżdżą motocykle jako taksówki, a po stronie kolumbijskiej jeżdżą tuk-tuki i motocykle też. I tutaj dokładnie w tym miejscu jest granica. Widzicie tam ten słupek? Tak? To na środku jest tam granica i ta granica biegnie tutaj. Ci policjanci nie mogą tutaj przejechać na tą stronę, wiadomo, bo to inny kraj. I co też jeszcze ciekawe, ci z tuk-tukami mogą zabrać ludzi w Kolumbii i przewieźć ich tam. Ale nie mogą już zabierać ludzi po tamtej stronie. Muszą wrócić bez klientów. No wiadomo, że jak ktoś się trafi, to biorą. Ale oficjalnie nie mogą tego robić. Tak samo Brazylijczycy mogą przywieźć kogoś do Kolumbii, ale nie mogą właśnie jakby pracować w Kolumbii. Byłem w jednym bankomacie podpytać, jaki jest kurs i teraz idę do drugiego. Trzeba przejść, dość ruchliwa droga tutaj na samej granicy, ale to jakby nikt nie sprawdza niczego. Oni mogą sobie tutaj podróżować i zmieniać kraje jak chcą. Pieniądz lubi być w ruchu, także wymieniamy teraz pieniądze na sole. Mam już peruwiańskie siano, teraz wróciłem już do Brazylii, jestem pod sklepem, idę porobić jakieś zakupy i tutaj też już jest spoko, bo wszędzie można kartą płacić. Zrobiłem już jakieś zakupy w 2 sklepach, pokażę wam później już na Łajbie, co kupiliśmy i co będziemy robić. Biorę sobie jeszcze szybką przekąskę, paparejena. Po stronie brazylijskiej jeszcze nie jadłem, z ostrym sosem. Ale mięciutkie ziemniaki, z kurczakiem ponoć i nawet wygląda mi, jakby tu był ser. Kurczę, ale dobrze ugniecione te ziemniaki w środku. Ale mamy trochę szczęścia, my już spakowani nasze rzeczy tutaj w pick-upie w środku. Spokojnie, Marka. Pan nas podwiezie do portu. Jest niedaleko, ale pan nas za darmożkę mówi, że podwiezie superancko. To chyba właściciel hotelu. Dosłownie chwila, już jesteśmy w porcie. Tam musimy złapać łódkę i popłynąć do Peru. Ja tu wyskoczyłem jeszcze po jakąś wodę, ale deszcz nam się rozpadał. Musimy przeczekać w porcie, bo ta chmura idzie konkretna, więc nas nieźle może zalać, jak będziemy płynąć po Amazonce. Czekamy na takim parkingu dla motocykli. One tutaj stoją, bo one są taksówkami. Tutaj z tego miejsca można jeździć tu po całym Tabatinga. No i czekamy, aż przestanie deszcz, bo nas trochę zaleje, bo my musimy przejść do portu, w sensie tam do rzeki. Wiecie, że rzeka już nisko z ostatnich odcinków, więc kawał drogi trzeba przejść, siąść, tam wysiąść, później do migracyjnego jeszcze musimy pojechać, wrócić i dopiero na łódkę. Ja już się nie mogę doczekać w Peru, jak przyjdziemy, a w sumie, no właśnie, chyba nie powiedzieliśmy jeszcze do końca, co będziemy robić.
No w sumie, że będziemy płynąć. Ja coś wspomniałem, że będziemy płynąć, że będą 2 albo 3 dni teraz na łódce. Zobaczcie, jak się nam rozpadało. My co chwilę się tutaj cofamy, żeby nam te plecaki nie zalało. To już też tutaj z tej strony leci. Ale ja już stoję w kałuży. Akurat teraz jak mieliśmy płynąć. Wow, z jednej i z drugiej strony. Patrz jaka barka. O, i jak szybko płynie. Peruwiańska. Tam już nas tak zalało, że musieliśmy przejść cały ten pomost. Zabraliśmy wszystko na raz. Zobaczcie, to jest ta nasza Rumuna. Mamy 4 plecaki, nawet 5, ten mały. Mi się klapek znowu rozwalił i jeszcze sobie palca rozwaliłem. Tu na sam koniec gdzieś o tą dechę przywaliłem. Teraz musimy tutaj łódkę złapać, a one tu pływają jak chcą. W sensie bierzecie i płyniecie. No i tam na tamtą stronę do Peru musimy popłynąć. Tam dokładnie, ale jeszcze jest szaro. Mamy naszego gościa od łódki. Kolego, tutaj nie szarp się tak, bo to jeszcze nam zamek się popsuł. A, widać, kolega wprawiony. Dobry zawodnik z niego, wniósł te torby. Możesz mu dawać plecaki, Maj. Płyniemy od razu, nie czekamy na resztę. A jeszcze kolega musi przejść do tyłu. Wypływamy, patrzcie, tam jedna w drugą się wciska. Ale zasuwa tą motorówką, dobry jest. Też niezłe fale się zrobiły na Amazonce. Opuszczamy Brazylię, opuszczamy Kolumbię. Płyniemy do Peru. Tutaj już widzicie peruwiańskie flagi. Zaraz zobaczycie następną. Też na środku rzeki, gdzieś tutaj na granicy są te barki. A, tutaj jest stacja benzynowa, widzicie? Jest dystrybutor i tam też już flaga peruwiańska. Wysiada taka barka peruwiańczycy i na tej barce tutaj jest sklep po prostu. Można sobie, jak się pływa, można sobie tam jakieś zakupy zrobić. Opie, nie ma czasu, startujemy od razu. Jesteśmy już na peruwiańskiej stronie, deszcz cały czas spada. Dobra, my musimy jakiegoś tuktuka tam wyżej złapać od razu. Tylko musimy najpierw te nasze manaty tam na górę wnieść. Jesteśmy już na stronie Peru, bierzemy właśnie tego tuktuka, jedziemy szybko do migracyjnego. O matko jedyna. Peru tutaj zalane błoto. Ja już się też prawie wywaliłem. Dobra, jedziemy szybko po pieczątki. Ledwie siedzimy tu zapakowani. Na mnie tutaj kapie z boku coś, mam już całe spodenki mokre, ale to jest dzisiaj przygoda. No takiego dnia to nam nie było podczas całej podróży. Nie jest łatwo, jest nawet ciężko. Jeszcze z tym moim palcem klapek mi się znowu rozwalił, szczypie mnie palec, ale będzie co wspominać. Ta wyspa cała zalana, wszystko w błocie, patrzcie. My tak samo, no dobra, idziemy. Idziemy do migracyjnego po pieczątki. Jesteśmy już po migracyjnym, mamy pieczątki na 90 dni w Peru. I co pan powiedział, że jest taka pogoda, że tam ta droga jest nieprzejezdna do barki, no rozumiecie? Musimy wziąć łódkę, żeby dopłynąć do tej dużej łodzi. Ale numer, no ten deszcz nam dzisiaj popsuł plany i też nie wiemy, czy zdążymy, czy ta łódka tam jeszcze stoi, więc musimy się dowiedzieć. O, co tu się dzieje? A tutaj, no właśnie, coś się tutaj zerwało. Za dużo mamy towaru, dobra, jedziemy. Miasteczko opustoszało przez ten deszcz. Masakra jest z tym deszczem. Kolega bierze naszą Rumunę. My tutaj, patrzcie, wszystko w błocie tutaj stoi. To jest tak słabo to porobione. A dobra, zabieramy nasze plecaki i płyniemy na łódkę. Ja tam to wszystko ściągam buty, idę na boso. Te klapki tutaj jeżdżą tak, że... Stopy też. No. Śliskie jakieś te błoto. Dobra, może kolega tu przyjdzie, ale jeszcze odbierze od nas jakiś plecak. Jest, kolega wrócił. Szybciej mu w tych klapeczkach idzie niż nam. Wrócił po jeszcze jeden plecak od Mariki wziął. Boso przez świat! Boso przez Peru, boso przez Amazonkę. Mari nogi w Amazonce myje. Ale jaja. O matko. Stopy trochę opłukałam, ale tutaj dalej po kolana. Zaraz prysznic na barce weźmiemy. Woda też z Amazonki. Jest i nasza łajba. O podobną płynęliśmy teraz. Kierownik odpala silnik. Płyniemy daleko nie ma, jak już chyba wspomniałem. No gdzieś tam stoi nasza już duża łódź. Powoli wypływamy już na Amazonkę, a my przypłynęliśmy tam za tym plecakiem. Tam jest Brazylia, tam jest Kolumbia. Te moje klapki z Brazylii mają już z 1,5 roku. Chyba potrzebują, żeby już je zmienić. Takie barki pływają na peruwiańskiej stronie. To wygląda jak szopa. O, paliwa no nie ma. coś tu nie idzie. Kolega nas skroił takie pieniądze, a paliwa nie ma. Trzeci raz zagląda. Trzeci raz. Gaśnie mu. Dużo nie zostało, może uda się dopłynąć. Tak, niech nas zostawi, a później sobie będzie wracał lądem po paliwo. Jak dobrze pójdzie, to jest nasz dom na kolejne 3 dni. Tutaj tą dopłyniecie szybciej, ona płynie 1 dzień, a ta płynie 3 dni. My wybieramy właśnie tą wielką. Jesteśmy już przy tej dużej łajbie. O, teraz kolega tutaj nas przycumuje, no i my będziemy tutaj gdzieś wskakiwać.
Ale jeszcze tutaj dużo rzeczy nie ma. Jeszcze mamy kilka godzin do wypłynięcia. Ale piękna. Mari, gotowa? Tak? Dzisiaj dwie odpływają takie duże, nie? Tak. Jedna o 4, druga o 6, ponoć, o 7. Proszę pani, Pani spokojnie. tutaj, pani już nie raz widać tutaj wsiadała. No, trzeba się tutaj pogimnastykować. Mari pierwsza wchodzi na łajbę. Jest! Upa, O, nie było Gracias. tak źle. Marcin teraz podaje plecaki, nazbierało nam się trochę tego. Pan nam tutaj pomaga. Ile tam jeszcze? Rumunka? Jeszcze jeden sprzęt plecak i Rumuna. Najważniejszy, no właśnie. Dawaj ten sprzęt teraz. Najważniejsze. Teraz najcięższy. Dasz radę? Czy jakoś ci pomóc? Damy radę z kolegą. Ja mu dam Okej. tą rączkę, żeby tu złapał. O, pięknie. Wszystko? Nie. Jeszcze coś? A, to już zostaw tam na tej łajbie. No, tylko uważaj, mówię, na te druty. Moja, zobaczcie, zarysowałam o jakieś, no nie wrzuciłam ręki, ale... Ja to w różowiutkich spodenkach na taką wyprawę. Łazak. Oj. Udało się. Jest! Jest, widzę, kapitan. Tam prawdopodobnie będziemy musieli zapłacić za tą łódkę. Diego, dwójka, no pięknie. Tutaj, żeby wyjść w ogóle tam na ląd, trochę wyżej, zobaczcie, tutaj jest taka kładka zrobiona, a później trzeba po tym błocie tam się wspinać. Na bosaka pewnie najlepiej, bo w tych klapeczkach na pewno nie da rady. Pamiętacie, pani przypłynęła z innej łódeczki, przechodziła przez naszą, a teraz poddała się i mówi, nie da się tamtędy przejść. Jest Wraca. I wraca i będzie płynęła łódką pewnie znowu do portu. Nie wiem, czy po jedzenie, czy coś. Albo w inne miejsce tu jakoś, bo No. no, tu ciężko wyjść. No dlatego ona, mówię, zrezygnowała, bo sama już powiedziała nie i teraz ten taksi pan powiedział, że też, że nie, że jest zbyt niebezpiecznie tutaj. Pani, jak ja przed chwilą myłam nogi w Amazonce, no i siadę i płynie właśnie tam z powrotem. A my zabieramy te nasze manatki, a nie wiem. Jeszcze tak, w torbie poszedł zamek. Jak wyciągaliśmy z łódki, to gdzieś nam się bok, no właśnie, rozerwał. Będzie trzeba nową kupić w Iquitos. Dobra, moja droga, piętro pierwsze czy drugie? Zobaczymy, który lepszy. Idziemy. Ja wszedłem już na górne piętro, jak widzicie, można sobie tutaj grać w karty, pewnie załoga gra. Jest też sklepik, jest też bar. To też super, bo na Lucio chyba nie było, jak płynęliśmy wtedy. Na razie nikogo nie ma, podejrzewam, że w tą stronę będzie dużo mniej ludzi niż z Iquitos. Ale fajnie, bo na tym Lucio to było tu przewiewu. Tak nas wtedy w nocy wywiało, wygwizdało, a tak to sobie okienko zamkniemy. Nie będzie zacinał deszcz też. Tak, idę jeszcze zobaczyć na dolne piętro, na dolny pokład. Bardzo mało ludzi jest, ale to do wypłynięcia jest prawie jeszcze 5 godzin, więc się nie dziwię. No ale tak jak wam powiedziałem, więcej z Iquitos, moim zdaniem więcej ludzi pływa i towarów niż tutaj. Tutaj tak samo, patrzcie. Już ktoś się rozwiesił, torby. Rumunki mamy. To nic śmiesznego w tym rejonie. Wszyscy używają rumunki. Tutaj tak samo, patrzcie. Też rumunki. My pójdziemy na górne piętro. Na górnym piętrze będą lepsze widoki, po prostu, tak mi się wydaje. A tutaj? Tutaj to jest kuchnia. Też ładnie wygląda. Też można pewnie się coś napić. Jakaś herbata, kawa widzę. To ja. Tu widzę są łazienki. Jest tutaj kran. Ciekawe, trzeba się podpytać, jaka tu jest woda, bo podejrzewam, że woda z Amazonki. No jest kibel. No wiadomo, wszystko tak wygląda jak wygląda. Tego się spodziewaliśmy. No i to jest kuchnia. Nie wiem, czy tutaj się będzie jadło, czy oni po prostu tutaj będą gotować dla nas. Taka skromna kuchnia. Jakieś radio tutaj. Patrzcie, tam garki, talerze. No piękna sprawa. Dobra, idę się dogadać z Mariką, gdzie rozbijamy hamaki. Ja obstawiam, że wybierzemy górę. Marika głodna, więc Marika zamawia sobie już tutaj jedzenie. Lomo soltado to jest moje ulubione danie w Peru. Zresztą zobaczymy, jak pan przygotuje. I patrzcie, tutaj jest jeszcze sklepik. Można sobie zamawiać różne rzeczy. A co ta mała łódka tutaj startuje? Czy co tu się dzieje? No może i startuje ta mała, to jest ta szybka. Uwaga, test. Pójdzie, nie pójdzie, pójdzie? Nie pójdzie, Mari, takie wiązane. O nie, chyba zatrzymałam z tego wszystkiego nagrywania, ale bumu. Ale numer. O, nie chciałam na tym posłuchać. Pan się śmieje. Coś wębezeł marynarski chyba nie wyszedł. No jeszcze raz go poprawimy. Dobra, drugie podejście. Węzeł poprawiony. Pan mówi, że coś tu nie gra mu. Dobra, o. I tak, patrzcie, na skosie można... Pani czym się śmieje, no. Teraz będą się ze mnie śmiać do końca rejsu. Myślę, że bezpiecznie ma. Ale jak coś możesz sobie poprawić.
My tu gadu z tymi hamakami, a porcja Mariki Lomo Soltado jest gotowa, więc myślę, że ja tutaj skubnę. To jest pyszne połączenie. Frytki, cebula, pomidory, kurczak i ryż. Ale pysznie to I wygląda. duża porcja. Coś takiego kosztuje 16 zł na statku, tak? To jest Lomo Soltado. 16 soli. Można wziąć z kurczakiem albo z... Ahi, Okej, ostry. gracias. A, okej. Albo z wołowiną. Tak, siadamy tutaj, okej. Gracias. Mój wygląda jakby był trochę szerszy, ale coś No tu się... jest twój szerszy, jest. Marcin już zawiesił swój hamak, jeszcze nie wypróbował. No ale czy będzie bum? Ujej, nisko. O, to ładnie sobie powiesiłeś. Mój jest, Dupą tam nie szorujesz? mój jest dłuższy z tego wychodzi, bo te linki są podobnie zawiązane. Dłuższy i szerszy też. O. My we dwoje tam byśmy się zmieścili. Ale fajnie. Do spania. No to nie potrzebujesz koca. A my nie kupiliśmy w końcu ręcznika. Ręcznika nie mamy żadnego. Ale Ja może wyskoczę jeszcze, która godzina? Mamy jeszcze ze 3 godziny. O, Marcin zmienił mocowanie, ale coś nadal nisko. ale dobrze, o. Nie Teraz jak na łóżku, patrz, leżę prawie na płasko. No, twój jest fajny, twój jest o wiele większy niż mój. A jak mi się przymierzaliśmy, jak je kupowaliśmy, to w sumie wydawały się Tyle było. dokładnie, że nie taka duża różnica, a jednak spora. Tak się nosi skrzynki na łajbę. Tutaj drugi. O, tutaj coś się dzieje. Ej, nawet nie patrzyłem z tej strony. Może jakiś sklepik jest, zaraz zobaczę. Ale do rozładowania mają tutaj cały ten motocykl. Widzicie? Załadowane te skrzynki. A tutaj kapitan steruje naszą łajbą. Patrzcie, trochę stare to. To też pewnie gazu mniej więcej. Do 2 silniki ponoć będziemy płynąć. Także spoko. No skromne warunki. Patrzcie, tutaj o. Tutaj chłopaki śpią. W karty teraz gra sobie. No bo co tu robić na tej łajbie? Jak oni wchodzą, to pływają ponoć kilka razy. Operacja. Zalewamy wodą. Nie musisz dmuchać. Nie. Nie? Nie piecze? To krzyczałeś przed chwilą, to ci dmucham, żeby No, nie piekło. spuchnięte boli, więc to i tak nic nie daje Ale teraz. to chyba sobie rozwaliłeś go nie od początku, tylko Tu go od końca. rozwaliłem, No tu właśnie. po prostu mi się wydaje, że paznokć O. podszedł do góry. I to chyba tak będzie mocno, bo schodził już tak. jest szary, znaczy szary taki pod spodem od góry, czyli chyba ci zejdzie. Dobra. Ale dobra, no To wesele. znieczulimy to. I do wesela się zagoi. Jakbyście się zastanawiali, czemu nam przybyło tych toreb, no to tu są wszystkie rzeczy potrzebne właśnie na tą łódkę. I takim sposobem mamy tu na przykład przedłużacz. Już z doświadczenia wiemy, że on się tutaj przydaje. Tak. Choć No, teraz na tym się- odcinku może być mało ludzi, więc może nie będzie takiej walki o te kontakty, ale właśnie, mimo wszystko, zobaczcie, są kontakty tylko tutaj na górze, no i tam na pionie, ale też przy samym suficie, więc no lepiej mieć jakiś... Ty to z tym kablem to chyba przesadziłeś. 9 metrów a będzie trzeba to od kierownika, tam szefa kuchni nawet pociągnę. Prąd. Ładnie. No, czy to te wejdą? Pan nam mówił coś w sklepie, że to te wtyczki są, ale... Coś tu nie... O, jest, nie. Oś, to może być problem, bo to luźne. Ale... No to spróbujemy na ścianie. Jeszcze jest jedna na ścianie, tylko nie kupiliśmy tych trytytek, żeby to ewentualnie przemocować. Dobra. Udało się jednak tutaj zainstalować. Teraz Marcin podłączy nasze sprzęty i zobaczymy, czy... Telefon, czy Marii, idzie. musisz mi dać. No dobra, to już poczekaj chwilę. Próba. Próba jest? Nie. Jest? Ładuję. Uhu. Pięknie, pięknie. No to super, to mamy dobrą miejscówkę, mam nadzieję. Właśnie Trzyma się dobrze. trzyma się dobrze. Tutaj te dwie lampy nie działają, a dla mnie to też w sumie był taki, znaczy jest plusem, bo jak te lampy działają, to wieczorami jest wokół nich bardzo dużo pająków, więc I widno, one też nie gasną tak, chyba, nie gasną wszystkie, no. Albo właśnie tutaj są te pstryczki, zaraz Wam pokażę. Właśnie na tej łajbie jest trochę inaczej. To są pstryczki i... O, A, i czyli, zgasło. czyli na noc I spoko. zapaliło się. No więc można sobie jakby to wyregulować. U nas niby ten pstryczek jest, ale nie działa. Wtedy mi się wydaje, że nie było pstryczków, że nie można było wyłączyć. No że nie, wyłączali no i właśnie- jakieś tam, ale... Tak, tak. Więc myślę, że no te miejscówki na pierwszy rzut oka wydają się dobre. Zobaczymy, jak ruszymy. A jakby tak potrzebował ktoś, to jeszcze za kilka soli mogę pożyczyć prądu, jak ktoś komuś nie będzie działał. Tu panowie znoszą kolejne puste butelki. Ja nie wiem, jak oni to robią w tych Japonkach. No łatwa ta droga nie jest. O kurna. O kurczę, to ci tam On... sinie. patrz, to nie jest brudne. Zobacz jaki sinak. No widzę, że jest siny. Od razu siny. Tutaj tego tak nie widać z tej strony, a tu dostał, chyba że złamany. Podobnie ja sobie zrobiłam wtedy na kolipę, jak byłam, tak? O Kolipę? matko boska. No i No nic, zakładam plaster, Strasznie. żeby tutaj mi
jakoś właśnie. może uniknąć tych bakterii trochę. No, my jeździmy właśnie ze swoją wodą utlenioną i tutaj taką małą przynośną apteczką. I w sumie, nie wiem, nie pamiętam, w Tajlandii może z raz jakiegoś plastra korzystaliśmy, a tak, no to się nie przydała i odpukać nie będzie się przydawała tak często. No, plaster tylko i tyle. Tak, a tutaj na tej łajbie obok Starlink widzę na samej górze. My też mamy, patrzcie, jest tutaj nawet router, 15 soles, kosztuje Cię około 15 zł za 3 dni, także dobra cena. Mari zostaje, relaksuje się. Mari, możesz się położyć na ten lepszy, jakbyś chciała. Trochę. Dzięki. Możesz sobie poleżeć, póki mnie nie ma. Idę, jeszcze mamy 3 godziny do wypłynięcia, więc ciao. Uważaj na nogi. No kurna, Znaczy- tak mnie nawala ten palec już, no ale no ja muszę iść. No właśnie, Marcina zawsze kręci, no nie będę go trzymała, ale może Ci dać teraz przeciwbólowy. Nie, no dobra, bez przesady. I z inne znieczulenie też. Ja mam inne znieczulenie. Dobra, idę, wepsnę się po tej górce. My już na tej łódce z godzinę, a tu jedna osoba tylko ekstra przyszła, gdzie w Iquitos z tych ludzi było sporo. Ale widzę, że już ktoś dopływa, jakaś lodówka nawet. A, oni po prostu sprzęt będą ładować, tak mi się wydaje. I na samym dole jest ładownia i tam też jest silnik. I tutaj jak ludzie płyną z Iquitos, to ładują sporo towarów. Ale podejrzewam, że właśnie z tej wyspy Santa Rosa będzie mało, bo tutaj nie ma za wiele rzeczy do wywożenia. Tak się prezentuje nasza łódka, muzyczka gra, fajnie jest, a ja idę na górę. Zaraz obczaję, którędy oni chodzą najlepiej. Okej, dobra, tutaj jest coś zrobione. Nie było tak źle, jestem już prawie na samej górze, ale na drona i ujęcia z drona musicie poczekać, bo tam jest lotnisko w Letici, tam jest Tabatinga i tutaj nie można latać. To jest ta droga, którą mieliśmy jechać, no i nasz kierowca powiedział, że nie przejedzie. Ja spróbuję przejść tą drogą. No jak widać jeżdżą tutaj, nasz po prostu gdzieś tutaj osrał się trochę i nie chciał nas tutaj zawieźć. No, może trochę wcześniej było też inaczej, bo ten deszcz jednak przestał już padać. Mari pozdrawia jeszcze z łajby. To wygląda na taki najgorszy odcinek. Sporo błota, chociaż tam, z tamtej strony można jechać. O, no patrzcie, no mówię, jeżdżą, ten co wcześniej wam pokazywałem, pojechał, ale się ślizga, więc... O niezły, no brudny cały, patrzcie. Jedynka. To będzie trzeba pchnąć, więc chyba nasz wiedział, co robi. O dobra, no to ja pomogę tutaj koledze. O, niech jedzie. Albo siadam, to dociążę go bardziej. Ewidentnie boksuje tutaj cały czas w tym błocie. Ale to już mi się wydaje koniec, bo tutaj już ta droga jest lepsza. Kolejny jedzie z całą rodziną i daje radę. No trochę mu się tam koła kręcą. O! Musi nogą sobie poprawiać. Tutaj jeszcze jakieś bagno przygotowane, deski. Trzeba będzie gdzieś tu po tych deskach. To nawet zamykają, jakaś brama jest zrobiona, żeby co? Żeby tutaj nie jeździć? Po których deskach tu iść? Tu chyba po tej. Policjanci też tą drogą jeżdżą. Oj, niedobrze mu idzie. Tutaj koło ucieka. O, patrzcie, jak boksuje. Myślał, że do niego coś mówię. Jeden zszedł, jeden idzie sobie na spokojnie, no bo w dwójkę to tutaj bardziej niebezpiecznie pewnie. To są buty do łażenia po tym błocie, a nie te. I jestem w porcie Santa Rosa. 15 minut mi to zajęło. No nie było tak źle. Można było gdzieś tam się trochę podtopić, ale dałem radę. Dobra, idę się rozejrzeć, co tu jeszcze można kupić. Bo sprawa wygląda tak, że mamy już sole peruwiańskie, ale jeszcze nam zostało chyba z 60 albo 80 brazylijskiej waluty. A tutaj można płacić brazylijską walutą, więc albo wydam, albo nie wydam. No zobaczę. Kiedyś na pewno do Brazylii jeszcze się przyjedzie, także ta waluta na pewno się przyda, ale jak da radę, to ja ją tutaj wydam, kupię coś. A chłopaki tutaj w kolejce, patrzcie, bez żadnych problemów czekają na swoich ludzi. Ostro się ślizga! Ciśnie dobrze. Myślę, że jakby choćby taką drogę zrobili, to tam łatwiej byłoby dojechać. Ona też jest mokra, też jest ślisko, ale na pewno łatwiej jeździć już po takiej drodze niż po takim błocie tutaj obok. Podpytałem tutaj w restauracji o lomo soltado. Tam macie napisane to, co jedliśmy na statku już, ale nie mają. Idę dalej zobaczyć. O, ten bar tutaj znam. I tych ludzi nawet z tego baru. Patrzcie, chłopaki grają w karty i Banco de Brasil. Widzicie? Jesteśmy w Peru. A grają grają na brazylijską walutę. A bogaty 50, to jest sporo siana. I tutaj muszę nadmienić, że oni bardzo lubią Polaków w tych krajach. Pytają mnie, czy jestem z Ameryki. Ja mówię, że nie, że jestem z Polski. No to się znalazło dla mnie. Jedno niewielkie. Tu panowie już mi machają. Marcina nie ma na łajbie. Tu coś się nam rusza, więc wyszłam, ale chyba jeszcze nie odpływamy. No cały czas kapitan mi mówił, że do godziny, o godzinie 17. No a Marcina nadal nie ma, więc mam nadzieję, że jeszcze nie. To łódka obok nas okazało się, że odpłynęła. Panowie przed chwilą buziaczki mi wysyłali. Ciao amigos, ciao ciao, do zobaczenia następnym razem, pa pa.
Przyszedł pan kapitan, chce teraz paszporty, żeby nas wpisać na listę. Jestem w sklepie w Peru i patrzcie, płacę kolumbijskimi, pan mi wydał w kolumbijskimi, a mówię, czy może mi pan mi wydać w peso, tak, żeby tam sobie odliczył coś tam, pan mówi, że nie ma, znaczy nie w peso, żeby ja płacę w peso, pan żeby mi wydał w solach, pan mówi, że nie ma soli. Wyobraźcie sobie, w Peru nie ma soli, ma reale, brazylijskie i kolumbijskie tylko, bo tutaj nawet ci, co grali w karty wam pokazywałem, to nie grali na peruwiańskie. Jestem jeszcze w lokalnej restauracji i tutaj też zapytałem, ile kosztuje lomo soltado. Pani mówi, że lomo soltado kosztuje 25 reali, czyli w brazylijskiej walucie. Nie wiem, dlaczego tutaj bardziej używają brazylijską walutę niż peruwiańską. Wygląda na to, że moje jedzenie na wynos jest już gotowe. Mam już moje jedzenie, raczej nasze, bo zjemy na spółę z Marii. Moja łódka odpływa za jakieś 1,5 godziny, więc wracam już na łajbę. Od jakiegoś czasu świeci słońce i to bardzo mocno zresztą widzicie. No i obstawiam, że trasa trochę będzie lepsza, że to obeschło jednak. O, tuk mnie mija, obeschło i już będzie lepiej przejść. Moim zdaniem już to wygląda lepiej. Tutaj wiadomo, na środku będzie to najdłużej trzymało, ale gdzieś tam po bokach, gdzie było tylko takie błoto, o, to ci policjanci, co jak ja szedłem w tamtą stronę, oni wracają. Ten po prawej stronie dalej z buta idzie, a tamten się męczy po tych kałużach. Przejechał, ten się z niego śmieje. Ale koła tam widać uwalone nieźle. Powiem wam, że oni dobrzy są, bawią się nieźle przy tym. Zapieprza tutaj, a teraz nie będą się śmieją. Śmigał tutaj bokiem dopiero po tych kałużach. Moja łajba nadal stoi, to znaczy, że Marika jest na pokładzie i czeka na mnie. A mieliśmy kiedyś taką sytuację w Brazylii, w Manaus, jak płynęliśmy Amazonką tylko w drugą stronę i ja wyszedłem po jakieś jedzenie, pieniądze jeszcze wybrać w Manaus. Marika już wsiadła na łódkę. Tam hamaki rozłożyliśmy, wszystko, ja mówię, że idę. No i nagle ta łódka zaczęła odpływać. Mnie tam nie było, ale Marika była na barce. Zaczęła odpływać, ale Marika myślała, że ona odpływa już w ogóle w rejs 5-dniowy. A ona odpłynęła i ona sobie z drugiej strony portu jakby podpłynęła, jakby do takiego pomostu. Po prostu przesunęła się o jakieś tam 2-3 statki, a Marika się przestraszyła, że ona wypływa. I tu afera, dzwoni, do mnie pisze, ja nie odbieram. Gdzieś tam jakiegoś WhatsAppa dorwała od kogoś. No afera była niezła, no bo naprawdę myślała, że ta łódka odpływa, a się okazało, że ona tylko się przestawiała. Czekała, ponad godzinę w oknie wypatrywała. Pod moją nieobecność przypłynęła druga łódka, druga taka lancza, oni na to mówią, ale ona odpływa jutro. Tutaj jeszcze jedna powinna być, która odpływa o 7, bo ta odpływa o 5 nasza. Może gdzieś trochę dalej przycumowała, bo tutaj nie ma jakiegoś portu do cumowania, one po prostu cumują na brzegu, jak blisko się tylko da i wtedy rozładowują towary. A u mnie impreza, nie wiem czy słyszycie, czy mikrofon zbiera, ale muzyczka cały czas gra. Jestem, wracam na łódkę. Słyszycie, impreza niezła tutaj jest. Słońce świeci, fajna pogoda się zrobiła. A tu widać, co to, chłopaki tutaj pracują? Tutaj przybyło kilka hamaków. No lokalnie jak wiedzą, który odpływa, no to wiadomo, że nikt tu nie będzie siedział 3 godziny wcześniej. A tutaj też widać kilka hamaków przybyło. Ola, seniorita, nudziłaś się? Nie, tam gdzie się nudziłam. Tutaj pogadałam z jednym, z drugim, policja weszła. Tak? A, właśnie ja mijałem. No, policja weszła, sprawdziła tam dokumenty. Twój też? No, wszystkich tutaj ze statku, tę załogę też. Także nie tylko tutaj nas, co płyniemy. No i co? I tu trochę przemeblowania zrobiłam, trochę tu sobie włosy poprawiłam. No widzę właśnie, a tu mam lomo dla ciebie. Dziękuję, bo ja bierzemy się za jedzenie. Marii mówi, że zdecydowanie z kurczakiem lepszy, a ty z wołowiną, ja nawet nie wiedziałem. W sumie pani mówi lomo. A, bo to może serca. To już smacznego, ja sobie tutaj albo pomidorki powyjadam, co tutaj jeszcze fryteczki ładne. Nie pomyślałem o tym, że coś innego może być. Dobra, siadamy i jemy. Wyszła cena podobna jak tutaj, o 1 sola więcej na mieście. To też pudełko pani doliczyła, ale tam mogłem zapłacić w realach, a tutaj nie można w realach płacić. To pomidory powyjadaj. I spora porcja, to takie ciężkie. A frytki są? Takie domowe. No właśnie, to frytki to robią całą robotę. I jak kiedyś nie lubiłem miękkich frytek, to w tym daniu te frytki naprawdę sprawują się, bo one są w takim sosie. Zszedłem o 1 piętro niżej i tu jest takie przejście, bo na górze nie ma, tego brakuje właśnie. A tutaj można sobie przyjść, o, nawet jest ławka, fajnie, więc można sobie podziwiać, płynąć, siedzicie i relaksujecie się. Płyniecie sobie kilometry, setki kilometrów i podziwiacie Amazonkę. A tyle piwa miejscowi wypili, nie tylko miejscowi, też się zaliczam do nich, teraz puste butelki wracają do Iquitos. Zszedłem teraz na dół podpytać o Wi-Fi, bo tutaj można używać Wi-Fi 24 godziny na dobę i nie wiem, czy już wspominałem, ale to kosztuje 15 zł właśnie za cały dzień. Można sobie wziąć na 1 dzień, na 2, na 3 albo godzinowo też nawet. Widzę, że z tej, która podpłynęła tutaj pod moją nieobecność, ktoś jeszcze wyładowuje ze środka jakieś napoje mleczne, tak mi się wydaje przynajmniej.
No i ładuje tutaj na tą małą łódkę i zawiezie do jakiegoś sklepiku. Kolega mi powiedział, że Starlinka będą dopiero sprzedawać, czyli takie kody, które będzie można się zalogować dopiero jak wyruszymy. A to tylko przez to pewnie nie, że on będzie działał dopiero, tylko że kogoś nie ma, bo wcześniej też pytaliśmy, no to ktoś nam powiedział właśnie, że jakaś pani, czy tam pan sprzedaje to i gdzieś poszedł teraz na zakupy i go nie ma. Na pokład wpadła tutaj jakaś organizacja rządowa, nie wiem, czy można nazwać to w sumie organizacją, tylko może jakieś służby i ci w zielonych, patrzcie, 3 osoby, na dole już pewnie byli, sprawdzili i powiedzieli, że nie można przewozić niektórych rzeczy z niektórych państw, czy powiedzmy z Brazylii, z Kolumbii. Peru ma jakieś restrykcje, no i sprawdzali, ktoś tutaj coś ma, może jakieś zboże czy coś. No i powiedzieli, że pewne rzeczy nie wolno wwozić do Peru. Jak wszystko dobrze pójdzie, to za 20 minut powinniśmy wypływać. Też nie ma jakiegoś wielkiego ruchu tutaj na dole. Kilka osób się dosiadło jeszcze na górę, na dół, trochę lokalnych, trochę turystów. Tutaj widzę, że panie podpłynęły łódeczką i patrzcie, mają przygotowane tam jedna miska, jeden boks jakiś z empanadami albo z jakimiś przekąskami, tam też coś w wiadrze, pewnie jakieś napoje. Jak pani ma lomo soltado, to bierzemy 2 porcje. Panie to dokładnie wiedzą, o której ta łódka odpływa, więc teraz, a one na łódkę idą? Chyba nie idą na łódkę, a myślałem, że teraz do nas przyjdą i będą nam sprzedawać, ale idą na górę, widzę. A żeby napoje były zimne, no to trzeba wrzucić oczywiście do nich lód. I patrzcie, pan ma teraz taki, no myślę, że w woreczku taki lód i teraz pokruszy go i wrzuci go właśnie do tych już zapakowanych napoi. O, widzicie, w woreczku był? A pan chce przełamać, no wiadomo, żeby był czysty. I teraz te napoje będą zimne, zanim sprzedadzą. A widzicie ten woreczek, co płynie po lewej stronie? No to pan właśnie bez żadnego zastanowienia wrzucił ten lód i ten woreczek wyrzucił do Amazonki. I młoda córka też pomaga w sprzedaży, niesie kilka napoi, no i jakiś stołek. Już wam wcześniej wspominałem, że to jest bardzo słabo tutaj przygotowane i patrzcie, żeby było jakieś przejście do tej łódki, która podpłynęła pod moją nieobecność, no to patrzcie, tam musi zrobić jakąś drogę albo jakieś schody, żeby dobrze te wszystkie rzeczy się stąd wynosiło. Jednak moje węzły nie działają. Chociaż działał cały czas, tylko ja to sobie przestawiłem i znowu się spuściło. To jest Alema? Polonia. Polaków. Moja droga, to do Bęł teraz. O, jakoś tak delikatniej teraz siadam. Mari znalazła chipsy. Kupiłem. Jaki smak? Jeden barbecue, a drugi? Pizza margarita. Już myślałam, To że ciekawe. smak tej innej margarity, ale... Tej meksykańskiej? Ale ten smakuje jak ser i bazylia. Taki, no, nie smakuje jak pizza w ogóle. Jak myślę o pizzy, to smakuje inaczej, zobacz. Kurczę, Jakby serowe. ciężko powiedzieć. Serowe i trochę na koniec bazylii. Smakuje, jakbyście wszystko ściągnęli z pizzy i zjedli samego placka. Pamiętacie, jak ta mała dziewczynka niosła ten stołek? No to już wiecie po co. Tam jest postawiona taka szklana półka, no i tam są włożone te przekąski, które oni mieli. Zobaczcie na tych żołnierzy, jak w porządku pilnują na wyspie Santa Rosa. No słyszałem właśnie, że Kolumbia tutaj ma zapędy na tą wyspę, ale no widać, bronią jej nieźle. A raczej pokazują swoją siłę, no bo wiadomo, że tutaj militarnie nikt nie interweniuje, ani tutaj nie ma po prostu politycznie gdzieś tam są jakieś przepychanki o tą wyspę, a to dlatego już wam powiem, że kiedyś nurt, 50 lat temu, nurt Amazonki na środku, bo granica jest na środku, tam w najgłębszym miejscu, więc na środku Amazonki kiedyś była granica, ale że ta wyspa powstała właśnie 50 lat temu po jakimś tam przypływie, odpływie i zaczęła się robić coraz większa ta Amazonka z drugiej strony, no to Kolumbia ma mały dostęp już do Amazonki, więc Kolumbii zależy na tym, żeby przesunąć tą granicę, a ta granica powinna być teraz w najgłębszym miejscu, Amazonka jest za tą wyspą, więc jakby było tak, jak było umówione te granice, no to tam powinna być granica i ta wyspa powinna należeć do Kolumbii, no ale tak nie jest. Mamy już 35 minut spóźnienia, a jeszcze nie wypłynęliśmy, ale słyszę, że silniki zaczęły mocniej działać. O, właśnie pan tutaj coś będzie sterował, bo kapitan już coś pokazał. Śmigam szybko na dół. O, patrzcie, pan tutaj kręci silnikami. Dobra, idę na dół, zobaczcie. Wygląda na to, że jeszcze ostatni pasażerowie zdążą. Ale ci ludzie bez hamaków, więc może będą gdzieś wysiadać niedługo. Chłopaki cumy odczepiają, więc to znak, że będziemy startować. A cumy to liny stalowe. O, ten tam biegał, jeszcze się wywalił. Jeszcze odpłynęlibyśmy bez niego, ale walnął dubskiem. I to jest ten moment, kiedy opuszczamy Santa Rosę. Proszę bardzo. 2-3 metry płyniemy przez około 3 dni. Tak na oko ta jest gorsza, moim zdaniem. Ona odpływa jutro, ale to już wiecie. Zobaczcie, jakie toalety z tyłu. Też zauważyłem, że ona u góry jest po remoncie, jakby wojskowa. No ale tutaj to się sypie ładnie. Ale czuję niezłą podnietę, powiem wam, bo tą trasę jeszcze 1,5 roku temu pokonywaliśmy w drugą stronę. Też mi się wydaje, że będziemy płynąć trochę dłużej, bo
prąd idzie w tom. My wtedy płynęliśmy, więc teraz musimy płynąć pod prąd, więc myślę, że taka łódka no trochę dłużej będzie płynęła. Tutaj też widzę różnicę, bo jak płynęliśmy w tamtą stronę, no to było całe zastawione. Dużo materiałów płynęło do Santa Rosa z Iquitos, no ale w tamtą stronę, jak widzicie, większość placu tutaj to puste butelki. Dzisiaj też nam dużo dnia już nie zostało, myślę, że godzina czasu, tam już słońca nie widać, godzina czasu i będzie ciemno. Tutaj jeszcze mijamy stację benzynową. Dla przypomnienia, tu jest Peru, a tutaj jest Kolumbia. Pod pokładem nadal mało rzeczy i wtedy też jak płynęliśmy, to było tak zawalone, że ciężko było chodzić. A tutaj pewnie puste butelki, tam maszynownia. Tutaj tak samo, puste butelki, jakieś beczki, tutaj jakiś cement. No i tyle, ktoś jakieś tylko takie drobne rzeczy. Tu jakieś warzywa. Co to tutaj mamy? Ziemniaki, cebula? Co to jest? Ziemniaki! Wygląda na to, że jeszcze pasażerów będziemy mieli. Wołali tu przed chwilą, żeby kapitan zwolnił. Kapitan wyszedł, wyłączył najpierw silnik, no i teraz będzie przesiadka. Pan przerzucił już jakąś jedną torbę, o teraz drugą. No nie takie łatwe, bo obydwie już płyną. O, tam wchodzi teraz. Jocie. Pięknie. Mają wprawę. Wcześniej nie płaciliśmy, teraz trzeba zapłacić. Dos, Tak. sí. Un descuento para dos? 80 za osobę. 82 zł wychodzi. Tak. Sí. Nombre? Marika? Con K? Marcin. Mamy, szef zapisuje wszystko. O, jest rachunek. Gracias. Sí, gracias. I, moi drodzy, mamy jedzenie też w cenie tych 80 zł. 3 dni płyniemy i mamy, dzisiaj kolacji już nie ma, ale mamy śniadanie, obiad, kolację i później następnego dnia znowu śniadanie, obiad, kolację i ponoć gdzieś tam w nocy będziemy dopływać. Rachuneczek jest, prawie tu nic nie widać. Patrzę, co to jest tu napisane. 7,6. Mówię, może pan dał jakąś zniżkę? O, mówię, no nie. No. I tak jest tanio, jak za powiedzmy posiłek w 2 dni, powiedzmy 6 posiłków będzie, no to tanioszka. Tak, nie no. 80 soli, no 80 zł, tak, no to jest naprawdę tanio. Zobaczymy, jak śniadanie tutaj Dokładnie, będzie. bo mogą być flaczki. Ale my przygotowani na takie Dokładnie. rzeczy. Słyszę, że zwolniliśmy i patrzę, co się dzieje, a tu podpłynęła jakaś mała łódka, pewnie ktoś wsiada. Mieliśmy taki plan, żeby sobie nagotować i właśnie ja robiłem zakupy, kupiliśmy kuchenkę, kupiliśmy garnek, kupiliśmy patelnię, ale coś nam tam w kontakcie chyba za mało jest i nie chce nam tutaj tej kuchenki puścić. Chwilę się grzało i wyrzuciło. Teraz podłączamy dosłownie sekundę i wyrzuca jakby tą kuchenkę, nie wiem, czy kuchenka za silna, czy co. Pokaż, jeszcze raz damy. Jeszcze raz, przez kostkę spróbujemy. Kostkę naszą spróbujemy. Ale Wyłącz na chwilę w będzie ogóle. ostatnia szansa. Ale szybko grzeje. W ogóle wyłącz do zera. No, aha, jest, dobra. Dobra. I próba. No, kostka daje prąd jeszcze. Kostka daje prąd, ale tu. O, widzieliście? Jakby od razu wyrzuca. A, czyli jakby za mało, bo kostka nadal daje prąd. No kostka ma, ale jakby ta kuchenka za dużo prądu ciągnie, więc nic z gotowania razem. Spróbujemy może jutro gdzieś na dole albo podpytamy. No właśnie. Próba numer któraś tam, podpiąłem aż tam daleko kabel, bo jest 9 metrów, więc sprawdźmy. O, Nie wyłącza się? to może po prostu te gniazdko do dupy było. No O. dobra, zobaczymy. Tu też wtedy grzało z 30 sekund i się wyłączyło. Chyba. Dobra, będziemy obserwować. Będzie. Makaron ląduje już do naszego Tak, rondelka. woda już się gotuje. Patrzcie, jak woda się tutaj. No, szybciutko, dosłownie minuta. O, będzie chyba. pełny gaz. A czy kochenka nam się nie wyłączyła? O nie. O, dobrze. Bo nie było na maksa. A specjalnie kupiłem takie makarony, bo one mają 230 gram, to akurat na 2 osoby, jedna paczka, żeby później gdzieś tam nie kombinować z tym. No i akurat taki garnek, że to się zmieściło. On jeszcze napęcznieje, więc pewnie będzie wystawał trochę, ale dobra, damy Dobra. jakoś radę. Szukam soli w takim razie. Okej. Coś nam te mikrofony szwankują i jak nagrywamy już drugi raz to i cały czas jakieś szumy są. Mam nadzieję, że teraz będzie dobrze. No i wrzuciliśmy już ten makaron tutaj. On się powoli nam gotuje i będziemy później robić już sos polonez. Sos polonez już jest gotowy, a żeby podkręcić ten smak, no to dodamy cebulę i czosnek. Deski nie mamy, więc Marii kroi na takim pudełku, właśnie przykrywce pudełka, cebulę i 2 ząbki czosnku. Makaron już ugotowany, obcedzony, teraz wrzucamy cebulę z czosnkiem na patelnię. Miało być bolognese, Marii, ale z walizki się wylosowało sos parmezanowy, więc dzisiaj musisz odpuścić mięso, będzie
będzie parmezan. Idealnie. Choć w składzie jak czytałem, to tam mięsa jest, wiesz, bardzo mało, gdzieś tu pewnie się to otwiera. Jak nie, to mamy nóż zaraz, tak, Ale tak? gdzieś I to widziałem wiecie. dopiero. Dobra, muszę się ogarnąć z tym. I musicie uwierzyć mi tutaj na słowo. Słychać tam silniki z tyłu, ale tutaj przede mną jest taki spokój. Po jednej stronie dżungla, o, nawet się błysło, więc burza nawet będzie, płyniemy może w burzę. Tu jeszcze Kolumbia po tej stronie, tam jest Peru po lewej. No myślę, że tak jeszcze wzdłuż Kolumbii i Peru, bo później będzie samo Peru, będziemy płynąć jeszcze jakieś 4-5 godzin, myślę. Piętro niżej ludzie bez hamaków śpią, patrzcie, na ławce, na podłodze. To pewnie ci, co mówiłem, że zaraz wysiadają.